freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj porozmawiamy sobie o rally, o nowej rally piechoty. Jak najlepiej byłoby zestawić Scypiona Aleminusa czy Scypiona młodszego, ja go tak nazywam, bo ogólnie tak historycznie się mniej więcej on przypisuje. Jak Scipio Alminus sobie będzie radził z dowódcami, jak najlepiej go sparować. No i też będę chciał fajnie wysłać wasze opinie, co wy o tym sądzicie, czy jak myślicie, czy ten Scipio rzeczywiście można go parować tak i tak, czy może jeszcze inaczej, czy może macie inne pomysły. No, ja ogólnie Scypiona Alminusa traktuję jako pierwszego dowódcę do rally w tym momencie. Uważam, że to będzie na pewno bardzo mocny dowódca. Ale z kim można go zestawiać w tym momencie? Powiem wam, że ciężko było mi jeszcze dywagować na tym, jaki dowódca byłby najlepszy pod Scypiona, bo różne rzeczy się w internecie czyta, widuje. Ja stwierdziłem, że tutaj już wam przedstawię jakby tak mniej więcej moją opinię do tego, jak tam najlepiej go moim zdaniem sparować. Ja też wam tutaj powiem mniej więcej, dlaczego uważam tak, a nie inaczej, bo nie będę uważał, że ten pan, który się tu wam pojawia, William Wallace, może być dobrym partnerem dla Scipio, jeżeli chodzi o rally w pierwszej kolejności. Tak, myślałem, że Scipio z Williamem naprawdę mogą mieć dobrą synergię, tym ze względu na talenty i też ze względu na gier. Jeżeli nie widzieliście talenty Williama lub też Scypiona, to polecam odwiedzić kanał i u mnie tam omawiam sobie talenty, ale wszystkim mają wszystkim te swoje, tam gdzie omawialiśmy umiejętności i tam możecie przejrzeć jak to wygląda umiejętnościami, a jeżeli chodzi o talenty, no tak jak mówiłem wcześniej, obydwoje mają smite damage, więc to na pewno jakoś się będzie kumulowało, też ich defensywki też są bardzo do siebie podobne. Ogólnie moim zdaniem William Wallace będzie jeden z lepszych dowódców w open fieldzie, tak samo jak Scipio Alminus będzie jeden z lepszych dowódców rally. Teraz tak, jakbym zestawił sobie Scypiona z Williamem. Na początku myślałem, że to będzie bardzo dobre rally pod względem flag, pod względem fortów, przełęczy, proszę pod względem każdego, no może poza zamkiem, bo wiadomo, że tam mamy troszkę inne opcje. Ale teraz zacząłem się tak zastanawiać, czy to rzeczywiście może być taka opcja, gdzie Scipio młodszy i William Wallace będą, jako wchodzą nowi dowódcy, nagle będą zmieniać metę rally, aż tak bardzo. Ciężko mi było to powiedzieć. Ja uważam, że Scipio Alminus i William Wallace to są bardziej te dowódcy, których można puszczać rally, ale na counter rally, bo to mi się zdaje, że to większe, jakby tak powiedzieć, ma w tym momencie pożytek i to bardziej jest boczmarsze i też można szybciej to counter rally, no wiadomo, przycisnąć. Więc ja bym patrzył pod tym względem, jeżeli chodzi o pana Wallace'a. I nie patrzyłbym na to, że to jest nowy dowódca, on będzie nagle OP i tak dalej, więc rally też będzie OP. Ja uważam, że tutaj już jest temat taki, gdzie to będzie trzeba bardzo ładnie sprawdzić i porównać, czy na przykład ten William sobie radzi ze Scipio, czy też na odwrót, ale jak przeglądałem na przykład ostatnio też parę innych YouTube'ów, nie będę ukrywał, bo też oglądam tak jak wy, też się próbuję niektóre rzeczy dowiedzieć, ale ja bardziej nie patrzę za topówką, tylko też patrzę za takimi mniejszymi graczami, gdzie też dają swoje opinie i te opinie są bardzo fajne, miłe i można się dużo dowiedzieć. I ja na przykład w drugiej parze, gdzie stawiałbym Scipio, no to ja powiem wam szczerze, że stawiałbym raczej go z Tarikiem. Scipio Tarik, nowy Scipio, czy Scipio młodszy z Tarikiem. Ogólnie ich synergia bardzo fajnie tam działa. Wiem, że chyba prawdopodobnie jeden z tych talentów, co oni tutaj mają, by chyba nie jakoś dobrze nie pracował, ale mogę się mi to chyba ten trzeci atak. Tak mi się zdaje, ale mogę się mylić, bo tego nie przetestowałem, po prostu gdzieś tam wyczytałem, że mogą się, jeden z talentów może się źle, jakby tak powiedzieć, z talentami Scipio młodszego, no dogadywać, tak to może nazwijmy. Lecz jeden chyba to będzie z mocniejszych takich dowódców piechoty, gdzie to naprawdę ma single target bardzo mocny i uważam, że te współczynniki obrażeń, jak i ma Scipio młodszy i też ma tutaj pan Tarik, naprawdę zrobi nam różnicę. Czy będzie to swarmowane znowu z drugiej strony? Powiem wam, że też nie wiem, czy to będzie swarmowane, czy to będą tacy dowódcy, że oni naprawdę z tego swarma, no wiadomo, że będą robić tam nic i ten pakal z
przepraszam, Tarik z Pakalem robili robotę, że nawet trzymali duże swarmy. No ale ciekawe, czy taka opcja też będzie, zobaczymy. Przejrzymy, jak tutaj będzie to wyglądało w rally, też zobaczymy raporty, jeżeli jakiekolwiek będziemy mieli. Więc no ten Tarik z jego talentami naprawdę może być też bardzo fajnym dowódcą. To może być takie na przykład, wiecie, odmiana, tak jak Ashur gra na początku z Deliankiem rally, potem zmienili sobie na Hermana, bo wiadomo, w single target. Czy tutaj nie będzie podobnego zabiegu, że będzie się szło te single target, Scypiona młodszego i na przykład Tarika, no i do tego zmieniamy sobie oczywiście talenty. Też tak może być. Ciężko mi jest powiedzieć, że nie. Trzecim dowódcą, o którym słyszałem dużo dobrego i stwierdziłem, że kurde, rzeczywiście on może robić różnicę i też może być wykorzystany do swarmów, counter swarmów, ale do zwykłego rally mi się zdaje, że też by sobie dał radę, ale to już jest kwestia wszystko wiadomo od tego, jak oni się tam dopasują między sobą. I mówimy tutaj oczywiście o Heraldzie III Srogim. Jego talenty, jak przeżycie sobie jakiekolwiek talenty, nie chodzi mi już o uderzenie, ale jeżeli chodzi o kwestie defensywne, redukcja obrażeń, premia do ataku dla piechoty, premia do ataku piechoty, szybkość marszu, to naprawdę te wszystkie umiejętności, które tutaj macie u Heralda, powodują, że on może być naprawdę niezłym supporterem. Tylko w tym momencie ja bym takiego Heralda zestawił, wiecie gdzie? Ja bym takiego Heralda zestawił z panem, oczywiście nowym Scypio, ale jako ten Herald, ten drugi, ten taki, który będzie takim, wiecie, wspieraczem, a powiedzmy ala lektorem, który wejdzie, powie, słuchaj, nie rób tego tak, zrób to tak i mi się zdaje, że ten Herald naprawdę będzie naprawdę ok do dopasowania tego. Jeżeli chodzi o Scypio. I naprawdę ja bym chciał zobaczyć pierwsze jakiekolwiek tam raporty z tego, czy ten Harald naprawdę tymi swoimi talentami dobrze popcha Scypio do na przykład takiego counter nawet rally, bo flagi, nie wiem, nie dam sobie ręki, czy z flagami, czy z fortami sobie Scypio z Haraldem daliby rady, ale taki counter rally, ten Harald może być grywalny, może w rally jakiś forcik, challenge może też, ale naprawdę jest mi ciężko powiedzieć, na jaką to będzie skalę aż tak rozwinięte. Jeżeli chodzi o kolejnego dowódcę, które byśmy tutaj sobie dorzucili, na przykład o takiego rally, mi się zdaje, że ja bym go jeszcze mógł sparować z Liucze. Uważam, że z Liucze to naprawdę może być bardzo dobry dowódca, jeżeli chodzi o rally i to dla mnie wtedy taki Scypio z Liu to może być taki odpowiednik Ashura z Zedelianga, gdzie Ashur robił bardzo fajny damage na 5 targetów, do tego dochodził Zedeliang, który bił. No wiadomo, mamy jeden dowódca skupiony na single target, ale no tutaj już taki Liu też swoje obrażenia może zrobić dowódcom, jeżeli chodzi o piechotę, czy jeżeli chodzi o flagi, czy też forty, czy też nawet przełęcz, więc myślę, że ten Liu może być naprawdę fajnie grywalny. Tu zaznaczam od razu tylko taką małą anegdotkę, że a propos tego filmiku, który był wypuszczany, że Liu został nerfiony. Wiadomo, napisałem to z tego względu, że się dużo ludzi mi żaliło, że jednak ten Liu nie bije, tak bił przedtem. Przypuszczam, że to najbardziej znajdowali ludzie, którzy wykorzystywali tam opcję z tym szałpem, z tym większym atakiem na tym Liu. Niby ta mała kosmetyczna zmiana, która na nic nie wpłynęła. No niektórzy ludzie twierdzą, że jednak wpłynęła, że to da się inaczej odczuć. Niektórzy twierdzą, że nie, co ty, wszystko jest ok. Więc mamy dwa obozy, na tą chwilę ten obóz, jakby tak powiedzieć, tych, którzy mają przewagę, że jednak jest tutaj coś na rzeczy z tym nerfem małym Liu, czy też tam powiedzmy fixem, bo to bardziej był chyba fix, no to jednak większość było za tym, że jednak coś tam on bije inaczej. Może to są ludzie, którzy jakoś wykorzystywali bardziej tam tego, nie wiem, bo ja Liu nie miałem, nie wykorzystywałem, nie grałem na nie, więc nie wiem dokładnie o co tam w tym chodzi. Ale myślę, że Liu spokojnie przy rally, przy Scypio też by sobie dał radę, chociaż tych dowódców, co mówiliśmy wcześniej, myślę też, że mają troszeczkę lepsze doświadczenie, też troszeczkę lepiej to by się zgrało, jeżeli chodzi o counter rally, no tych dowódców, o których rozmawialiśmy, robią naprawdę fajną robotę. I też w ostatnim czasie ktoś mi napisał, słuchaj, a może jednak Scypio z Pakalem? Może ten Scypio z Pakalem zrobi jakąś różnicę, nie? Słuchajcie, ja tu Pakala nie mam jakoś chyba wybitego, tak? Nie. No i jak przeglądniemy jego talenty, no tak widzicie, no jego talenty nie są jakieś to jest super.
premia PZO. Ja bym powiedział szczerze, że jakbym tego Pakala tak miał teraz porównać z Heraldem, myślę, że Herald jest lepszy. Ja takie dziwne odczucie, jak patrzę po tych talentach Pakala i Heralda, że to nie jednak Herald jest lepszy. Chociaż tutaj mamy te efekty usunięcia, spowolnienia, zatrucia, wycieńczenia, no te efekty też na typach kolorowym, ale to będzie mi się zdaje, że to taki 5. albo gdzieś 6. rally marsz, gdzie Pakal mógłby dołączyć, jakby tak powiedzieć, z Scipio. No ale mogę się też oczywiście mylić, bo wiecie, że ludzie o Pakalu twierdzi, że mamy Pakala, zrobimy, wiecie, dużo też ludzi sobie nie daje przetłumaczyć też, że ci nowi dowódcy piechoty też mogą składać, że niektórzy starzy troszeczkę zostaną cofnięci do tyłu, bardziej będzie się skupiał i tak na tych, wiecie, main eventach, tak, bo czasem tak jest, ale czy będzie tutaj, czy tam jakoś tam to muzeum będą ratować jeszcze bardziej, to będzie robiło coś dobrego dla starych kont. Mi się zdaje, że może kiedyś będzie taka możliwość, ale ciężko mi jest powiedzieć, kiedy coś takiego by wypadło. Podsumowujmy sobie. Najlepszym rally dla mnie, jeżeli chodzi o Scipiona, mi się zdaje, że to będzie Scipion z Tarikiem, jednak z Tarikiem, a drugim to będzie z Liu. Takie mam ogólnie rozmyślenie. Mówimy o samym rally, nie mówimy o swarmowaniu, bo jeżeli o swarmowaniu, to tak jak powiedziałem wam wcześniej, panowie tutaj Scipio, Herald też mogą naprawdę fajnie sobie dawać radę, więc no meta rally piechoty mi się zdaje, że jest przed wami otwarta z szerokimi drzwiami. Mam nadzieję, że się tutaj nie chęcicie tego filmiku. Jeżeli oczywiście macie jakieś obiekty, ktoś robił jakieś testy gdzieś tam na Steamach i ma jakąś możliwość pokazania tego, że jednak to, co mówię, to jest prawda, a nie tylko przypuszczenia, bo ja też tutaj, z tego, co wam mówię, to też przeglądałem niektórych też youtuberów, przeglądałem też różne statystyki i tak sam sobie zacząłem układać, co by jednak można byłoby tu zmienić. I fakt to rzeczywiście, jeżeli chodzi o tych dowódcy, gdzie dopasowujemy, no to jednak widzę, że są te dwaj dowódcy, których naprawdę można fajnie sparować na tą chwilę, jeżeli o rally piechoty i to zrobi naprawdę dobre cyfry i furorę, ale czy tak będzie, zobaczymy w najbliższym okresie. Na tą chwilę dzięki, że jesteście, dzięki, że wspieracie kanał, dzięki, że cały czas się rozwijamy, dzięki, że też niektórzy z was byli na spotkaniu, ale o tym zrobimy sobie oddzielny filmik, więc dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, hejo, bajo.